Siema, tutaj Tomek z Q-Workshopu i mam dzisiaj wielką przyjemność gościć u siebie bardzo specjalnego gościa, Artur Machlowski, autor gier, RPG karcianych, ale też brand manager w Kobi, jednym z największych producentów klocków, którego na pewno znacie, także mam nadzieję, że i o tym sobie pogadamy. Cześć Artur. Dzień dobry, cześć. Dobrze, Artur. Jeżeli mógłbyś odpowiedzieć mi na takie pytanie początkowe, bo jak już wspomniałem, są takie dwa duże działy, które zajęły Ci pewnie sporo życia i chciałbym je rozdzielić i zacząć od tego RPGowego, powiedzmy, działu, który nam jest bliższy jako producentowi kostek do RPGów. Skąd Twoje początki w RPGach? Jak się w ogóle znalazłeś w tym świecie gier fabularnych? Mój brat i ojciec pasjonowali się fantastyką, fantazy i prenumerowali nową fantastykę. I tam było ogłoszenie o tym, że gra planszowa Magia i Miecz jest w przedsprzedaży. Można było przelać pieniądze, wyciąć formularz wpłaty, przelać pieniądze i moi rodzice kupili nam 2 sztuki gry planszowej Magia i Miecz. Jedną dla mnie i drugą dla brata, żebyśmy się nie bili. Mój brat jest 7 lat starszy ode mnie. No i rzeczywiście dostaliśmy tę grę planszową Magia i Miecz i ja byłem ją oczarowany. Gimby nie znają, jak mawiali starożytni, ale ci starzy wyjadacze pamiętają, że to było takie wielkie wow. Polska jeszcze wtedy, w Polsce takie rzeczy to było coś wyjątkowego. To było przepiękne wydanie, porządna, twarda oprawa, fajne pudełko, kostki, elementy. No bo ta gra była po prostu piękna. Natomiast ja byłem jeszcze dzieciakiem, ja za bardzo nie ogarniałem, natomiast mój brat z kolegami grali namiętnie w Magię i Miecz i ja czasem się przyglądałem, czasem mi pozwalali zagrać, ale później zaczęliśmy tworzyć z tego gry bitewne, używając figurek, a w zasadzie żetonów z gry Magia i Miecz. I tak to się zaczęło. Od tego tak naprawdę zaczęła się moja pasja do gier planszowych, do gier bez prądu. Kolejnym takim wielkim wydarzeniem była gra planszowa Komandosi i gra planszowa Batman. Wydawnictwa Airtrop, które, uwaga, ciekawostka, to tak naprawdę firma Kobi. Ponieważ firma Kobi wcześniej nazywała się Airtrop i wydawała puzzle, a później gry planszowe. Między innymi właśnie grę planszową Batman i grę planszową Komandosi. Batman był o tyle wyjątkowy, że tam plansza była wewnątrz pudełka. To znaczy pudełko wieczko denko otwierało się i w środku była plansza wydrukowana na pudełku wewnątrz. I to było też takie wow, takie nowe podejście. No i gra planszowa Komandosi, reklamowana w telewizji. To była pierwsza gra planszowa w Polsce reklamowana w telewizji. No to było wielkie wow, to wszyscy w to namiętnie grali, a ponieważ mój tata jest zapalonym akwarystą, ja często z tatą, bratem i mamą jeździliśmy do Warszawy, bo pochodzę z Krakowa i wychowałem się w Krakowie, jeździliśmy do Warszawy, tata szedł na wystawę ryb akwariowych, a ja z mamą i bratem szliśmy do składnicy harcerskiej na Marszałkowskiej, gdzie była wielka diorama kolejowa, stąd też moja pasja do kolei, ale przede wszystkim tam też kupowaliśmy gry planszowe. Orety, te wszystkie stare, dobre gry planszowe, Labirynt Śmierci. Kurczę, no też niektórzy z Was pewnie pamiętają tę grę, gdzie plansze składało się z takich małych żetoników. Odkrywcy Nowych Światów. Boże, jakie to były fajne gry. Teraz większość gier planszowych nie dorównuje moim zdaniem tamtym grom, kiedy to była niesamowita pasja. Natomiast i to są te gry, o których ja wspominam, bo oczywiście przechodziłem przez wiele innych gier, to były takie moje kroki milowe, aż doszedłem do Gwiezdnego Kupca. O Boże, jakie to było dobre, jakie to było dobre. No i tu już teoretycznie można by było kończyć, mówiąc o grach planszowych, bo wreszcie w czasopiśmie Nowa Fantastyka pojawiła się zapowiedź czasopisma Magia i Miecz, magazynu Magia i Miecz, więc od razu zamówiłem 4 numery, prenumeratę, oczywiście dla siebie i brat sobie też zamówił, no bo to są te dodatki do gry planszowej Magia i Miecz, tam przecież były dodatkowe karty postaci. I kurczę blade, i w Magii i Mieczu
była reklama Warhammera Fantasy Roleplay. I moi rodzice zamówili 2 podręczniki. Jeden dla brata, a drugi dla mnie. Te pierwsze wydania Warhammera po polsku. I zanim to przyszło w paczce, my zaczęliśmy próbować grać w te już prawdziwe RPG, oczywiście zaczynając od Kryształów Czasu. Ja pamiętam jak dziś całą moją pierwszą sesję, którą grałem z bratem, brat był mistrzem gry, przez 3 dni próbowaliśmy zrobić kartę postaci dla mnie. Kupiliśmy się kompletnie w zasadach, aż w końcu udało się zrobić postać elfiego kupca. W Ostrogarze jakiś osioł mnie pod karczmą kopał. Pół dnia rzucaliśmy kostkami, żeby wyjaśnić, czy on mnie kopnął, czy nie. I to wszystko fajnie do momentu, jak przyszedł Warhammer. Warhammer mnie rozłożył na łopatki, wtedy zakochałem się w RPG-ach i przyznam szczerze, że wtedy trochę w odstawkę odeszły gry planszowe, bo Warhammer RPG to było arcydzieło. Ja grałem codziennie, autentycznie grałem codziennie z kolegami, graliśmy w RPG, cuda. Ale długo by jeszcze opowiadać, bo po drodze jeszcze było wiele innych gier. Tak, znaczy to też jest taka jedna z moich ulubionych historii, że często ludzie nie wiedzą, że klocków Kobi może by nie było, na przykład gdyby nie duży sukces właśnie gry Komandosi, bo ona rzeczywiście, pamiętam, że ja też grałem i zagrywaliśmy się i później wszystkie po kolei, tam Enkorus, Sfery, czy jak oni się tam nazywali, była jakaś taka gra Robin Hood, no ogólnie bardzo dużo było rzeczywiście była tego cała masa. A powiedz, bo tu sobie rozmawialiśmy o planszówkach pierwszych, o pierwszych RPG-ach, ale wydaje mi się, że wciąż jakiś jest jeszcze odstęp czasowy i jakaś dziura czasowa pomiędzy tym znalezionym gdzieś tam Warhammerem w Magii i Mieczu reklamie, a na przykład stworzeniu przez Ciebie, czy współtworzeniu przez Ciebie gry RPG, wespół między innymi, co też nie wszyscy wiedzą, ze znanym pisarzem Jackiem Komudą, czyli Dzikie Pola RPG. To jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa i bardzo fajny system. Jak to się zaczęło? Znaczy, skąd ta przygoda w tworzenie własnych rzeczy i konkretnie też właśnie tego systemu? No, przez to, że grałem w Warhammera z kolegami, było bardzo fajnie, aż któregoś pięknego dnia w miesięczniku Magia i Miecz było ogłoszenie Galicyjskiej Gildii Fanów Fantastyki, krakowskiego klubu fanów RPG. Ja tam poszedłem na to spotkanie, patrzę, a tam wariaci, zwariowani wariaci, bo ja grałem z kolegami normalnie w Warhammera, tak? Czyli my odgrywaliśmy postaci w ten sposób, że mówiliśmy, to ja wchodzę do karczmy i mówię do karczmarza, żeby mi podał piwo. Na co mistrz gry mówi, no to on ci podaje piwo. I tak graliśmy. Tymczasem ja przychodzę do Galicyjskiej Gildii Fanów Fantastyki, kuźni, wylęgarni ludzi z branży gier wideo, gier karcianych, wydawców, autorów. Masa moich znajomych z tego klubu teraz w branży są wielkimi, ważnymi postaciami. Więc ja wchodzę, patrzę, a oni mówią do siebie, oni odgrywają postaci, tak? Czyli jak ktoś grał elfem, to mówi, o, karczmarzu, podaj mi piwa. I ja mówię, co, oni są nienormalni jacyś, nie? Bo ja nie wiedziałem, że tak się powinno grać w RPG. No i zacząłem z nimi grać. I tam na poważnie wciągnąłem się w gry fabularne. Co sobotę graliśmy w RPG i było super. I to się tak fajnie rozwijało, zaczynaliśmy grać w larpy, ale odkrywałem nowe systemy, graliśmy w różne fajne systemy i było wszystko super, ale dodatkowo tam w Domu Kultury w Krakowie, w którym spotykaliśmy się w tym klubie, tam była bardzo dobrze zaopatrzona sala komputerowa, która była w sobotę, była do dyspozycji, w której siedział pan dyrektor Domu Kultury
I jeżeli ktoś chciał, to po rozgrywkach, po sesjach mógł przyjść do sali komputerowej i korzystać po prostu z komputerów. Natomiast był podział sali. Połowa osób robiła co chciała, a druga połowa, jeżeli chciała, pan dyrektor uczył nas komputerów. Ja byłem noga, ja miałem Atari ze stacją dyskietek i tam się wsadzało dyskietkę, grało się, tak? I na tym polegał dla mnie komputer. Tymczasem rzeczywiście dzięki dyrektorowi Domu Kultury w Krakowie ja zacząłem poznawać internet. On nas na przykład zaczął uczyć robić strony internetowe w Sylaba komunikatorze. Ludzie, wy pewnie nie macie pojęcia, co to jest Sylaba komunikator, natomiast to był graficzny interfejs do robienia stron internetowych, tak? Czyli nie trzeba było w czystym HTML-u ich pisać, tylko można było dzięki temu programowi tworzyć strony. I ja, zachęcony przez kolegów, zacząłem prowadzić stronę poświęconą dzikim polom. Ponieważ gra fabularna Dzikie Pola, pierwsza edycja, trafiła już do sprzedaży. Ja grałem w grę fabularną Dzikie Pola, ona mi się bardzo, bardzo podobała, coraz bardziej się wkręcałem, aż w końcu ten system był moim ulubionym systemem. Namiętnie chciałem go prowadzić, byłem starostą gry i tak bardzo się zacząłem wkręcać w ten system, że zacząłem pisać własne diariusze przygody, czyli scenariusze, i postanowiłem stworzyć stronę internetową. Strona internetowa nazywała się wtedy się jeszcze nazywała Strona o Dzikich Polach i rzeczywiście jak na tamte czasy ona aż kipiała fajnymi materiałami, artykułami, recenzjami, scenariuszami. I zgłosił się do mnie Andrzej Rusztowicz, mój kolega, który jeszcze wtedy nie był moim kolegą, który robił fenomenalną stronę internetową, bo to były czasy, w których sporo osób robiło fajne strony internetowe. Strony o Dzikich Polach było wtedy bodajże 6. Natomiast Andrzej robił najlepszą stronę internetową o Dzikich Polach pod względem technicznym. Ona była śliczna, ona miała fajne grafiki, ona miała fajny layout, przepiękny layout. Ona była bardzo nowoczesna jak na tamte czasy, bo była pisana w ESP. Pewnie wielu z was nawet nie wie, nie kojarzy tego, ale nieważne. W każdym razie to była piękna strona, bardzo fajna, ale jemu brakowało treści, brakowało materiałów. I zaproponował mi współpracę, to znaczy, że on będzie tworzył stronę, a ja będę pisał teksty. I tak stworzyliśmy swawolną kompanię, czyli stronę internetową poświęconą dzikim polom. To była naprawdę szalenie popularna strona wtedy. Wiele osób współpracowało z nami, tworząc materiały, artykuły. I my namiętnie też organizowaliśmy larpy dzikopolowe, czyli biesiady sarmackie, czyli gry RPG na żywo. Wynajmowaliśmy w Krakowie fajne restauracje klimatyczne z fajną muzyką, przebieraliśmy się w stroje z epoki. No i oczywiście jakby z natury rzeczy zaczęliśmy zapraszać na te wydarzenia Michała Mochockiego, gwiazdę Dzikich Pól, który pisał fenomenalne scenariusze. Zapraszaliśmy Andrzeja Pilipiuka. No i przede wszystkim zapraszaliśmy Jacka Komudę, Marcina Baryłkę i Imć Jurewicza, którzy stworzyli pierwszy podręcznik do Dzikich Pól. No i tak wkręciłem się w to towarzystwo, tak się to wszystko rozkręciło. Wtedy powstał też portal internetowy Valkyria Network, jeden z największych portali, a w zasadzie wtedy największy i najpopularniejszy portal internetowy o fantastyce, o grach planszowych. No rządziliśmy wtedy, byliśmy numer 1, mieliśmy aparat cyfrowy. W związku z tym jeździliśmy na konwenty i robiliśmy zdjęcia z konwentów i tego samego dnia jeszcze u nas na portalu te zdjęcia były publikowane, kiedy w innych portalach skanowano normalne zdjęcia i publikowano je tam, nie wiem, po tygodniu, 2 od konwentu. U nas tego samego dnia publikowaliśmy zdjęcia w rozdzielczości 800:600. Słuchajcie, to był wow. Więc to były takie czasy. No i przez to, że w to wszystko się wkręciłem, doszło do momentu, kiedy padł pomysł, żeby wydać drugą edycję Dzikich Pól. Tak się akurat złożyło, że ja już wtedy byłem naprawdę bardzo mocno wkręcony w grę fabularną Dzikie Pola. Również Michał Mochocki, mój serdeczny przyjaciel, też go to bardzo, bardzo mocno kręciło. I tak naprawdę przyłożyliśmy się do tego i stworzyliśmy drugą edycję gry fabularnej Dzikie Pola. Oczywiście opierając się na edycji pierwszej. Jacek Komuda również pomógł
pisząc kilka rozdziałów. Poprzedni autorzy też wspomagali nas w tym dziele i to było wielkie wow. Składem podręcznika zajmowałem się ja, co zresztą trochę widać. W zasadzie byłem wydawcą tego podręcznika i chociaż nie wydawałem na to pieniędzy, jakby to, sponsorem tego wszystkiego był kto inny. Natomiast to było dla mnie wielkie wydarzenie. Ja z fana gry fabularnej Dzikie Pola stałem się współautorem, nie chwaląc się z bardzo, bardzo dużym wkładem w tę drugą edycję. No i rzeczywiście druga edycja została przyjęta bardzo, bardzo entuzjastycznie. Do dzisiaj masa graczy wspomina ten podręcznik z wielką nostalgią. Do dzisiaj system tworzenia postaci jest bardzo, bardzo chwalony. Teraz w momencie, kiedy na Netflix rządzi serial 1670, widać ogromny wzrost zainteresowania podręcznikiem do Dzikich Pól. Wielokrotnie do mnie piszą znajomi i nieznajomi z pytaniem o podręcznik do gry fabularnej Dzikie Pola, drugą edycję. Ja widziałem, że na Allegro jakieś kosmiczne ceny podręcznik. Właśnie to jest też moje pytanie, bo wydawnictwo MAG swego czasu w ogóle wycofało się z chyba wydawania RPG-ów tak już na zawsze. Tak, ale druga edycja już nie była wydana przez MAGa. Druga edycja była wydana już przez właściciela serwisu internetowego Valkyria Network. Widzisz, no dobrze. Także to już nie był MAG. To była firma, która w ogóle była związana z branżą biurową, nie z fantastyką. I to trochę też na dobre wyszło tej grze. A powiedz, bo rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, Dzikie Pola stały się, czy to w pierwszej edycji, czy to w drugiej, nieistotne, stały się absolutnym białym krukiem i ceny ich rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, wywindowane są w kosmos. Czy jest Ci wiadome, żeby była jakaś szansa na wznowienie, albo na trzecią edycję, albo czy ktoś w ogóle ruszył ten temat? Jak to wygląda? Znaczy, kilkukrotnie był pomysł wznowienia drugiej edycji. Teraz we współczesnych czasach wydanie podręcznika to jest po prostu żaden problem, to się tak robi. Mało tego, druk cyfrowy to w ogóle jest wyjątkowa sytuacja, tak? Można wydrukować kilkadziesiąt podręczników na zamówienie. Natomiast nie wydaje mi się, żeby to był dobry pomysł, żeby wznawiać drugą edycję. Były pomysły na stworzenie trzeciej edycji, ale te pomysły trochę umarły. Natomiast ewidentnie widać renesans gier RPG. Szczególnie wydaje mi się, że od czasu tej słynnej choroby, której wciąż nie można wymieniać w internecie, bo zasięgi się gubi, to od czasu, kiedy wtedy siedzieli ludzie w domach i na kamerkach grali w RPG, wrócił temat RPG-ów. Ja sam osobiście, mimo że jestem bardzo zajętą osobą i moi znajomi i przyjaciele też pracują, mają rodziny, to mimo wszystko znajdujemy czas na to, żeby spotykać się i grać w prawdziwe RPG na żywo, nie na kamerkach. Właśnie dlatego, że jest ta potrzeba spotkać się po prostu na żywo, napić się na żywo piwko, czy tam coś innego, żeby zjeść coś wspólnie, pogadać, pobawić się i rzucać kostkami przede wszystkim, bo przyznam się szczerze, że ja jestem fanem prowadzenia RPG-ów w ten sposób, żeby kostki miały minimalny wpływ, ale jednak wpływ na rozgrywkę. Używam kostek, lubię kostki, choć jestem wielkim przeciwnikiem matematycznych zmagań, rozliczania i przeliczania. Przyznam się szczerze, tylko nie mówcie nikomu, mam nadzieję, że żaden z moich graczy nie będzie tego widział. Ja zazwyczaj prowadzę RPG w ten sposób, że rzucam kostkami, słychać, że one tam się majtają, coś tam robię głupie miny, coś tam zaglądam, zwykle nie liczę nic, tylko lecimy dalej po to, żeby przygoda fajnie szła do przodu. Natomiast czasem rzeczywiście liczę na te wyniki, patrzę te wyniki, na te wyniki tak, żeby trochę też wprowadzić sobie rozrywki i tego właśnie, tej nutki hazardu, tej niepewności. A korzystaliście kiedyś z workshopowych kostek? Przyznaj się.
Oczywiście, że tak. Mało tego, ja miałem przyjemność zamawiać kilka razy kostki na zamówienie, między innymi kostki, takie pamiątkowe kostki dla serwisu internetowego Valkyria Network. Byliśmy bardzo dumni z tych kostek. Ja firmę Q-Workshop znam od wielu, 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 wielu lat, żeby nie powiedzieć od samego początku i bardzo mile wspominam, bardzo, bardzo mam dobre wrażenia z tą firmą. Bardzo się cieszę, że Q-Workshop tak dobrze sobie radzi na rynku. Jak mało kto, dlatego że rzeczywiście wiele z tych starych wyjadaczy, z tych starych firm, które się zajmowały branżą, ogólnie nazwijmy to fantastyczną, popadało, poumierało, a Q-Workshop trzyma się mocno. Generalnie jesteś takim bardziej klimatowcem, a nie zasadowcem, tak? Zdecydowanie tak, chociaż zdarzają się sytuacje, w których kostek używam bezwzględnie i tutaj na pewno kostki są zawsze używane w mojej grze karcianej Jakub Wędrowicz na podstawie książek Andrzeja Pilipiuka. Jestem autorem tej gry, jestem pomysłodawcą tej gry, jestem z tej gry szalenie dumny. To kolekcjonerska gra karciana, która swego czasu była szalenie popularna. Fani byli zachwyceni, grali w to nie tylko fani książek Andrzeja Pilipiuka, ale również osoby, które tych książek nie czytały, dzięki tej grze sięgnęły po książki. Nie ukrywam, że bardzo mile wspominam pracę nad grą karcianą, testy gry karcianej, wydanie tej gry karcianej i turnieje, dlatego że organizowaliśmy wiele turniejów w całej Polsce i to jest gra karciana, w której jest wykorzystywana kostka. A to jest w ogóle ciekawy temat, bo kolekcjonerskie karcianki to jest raczej strasznie trudny temat i on był podejmowany w Polsce i za granicą wielokrotnie i tylko niektórym rzeczywiście udało się zaistnieć na dłużej. Co z perspektywy twórcy stanowi największe wyzwanie tworzenia kolekcjonerskiej karcianki i czy wydaje Ci się, że podołałeś i czy jesteś zadowolony z tego, jak to wszystko się potoczyło i jak wyszła ta gra generalnie? Ja jestem szalenie zadowolony. Jestem szalenie zadowolony z gry karcianej Jakub Wędrowicz, nie tylko dlatego, że uważam tę mechanikę za po prostu bardzo fajną i potwierdza to wielu graczy i fanów tej gry. Natomiast no, przyznam, że my dosyć intensywnie testowaliśmy tę grę z kolegami. Natomiast uwaga, bo to też ciekawe, ja po prostu nie przegiąłem z matematycznością tej gry karcianej. Ta gra karciana miała element losowy właśnie dzięki kostce. Zależało mi na tym szalenie właśnie, żeby to nie były szachy, gdzie siedzą tęgie głowy wpatrzone w karciankę, nic do siebie nie mówią i tylko kładą kartę na stół, a tamten drugi robi minę. Nie. Wędrowicz miał być szybki, fajny, śmieszny i po to była właśnie między innymi, po to był właśnie rzut kostką, żeby wyeliminować napinaczy, którzy naładują sobie talię najdroższymi, najrzadszymi kartami, jeszcze są mega mózgami i roznoszą wszystkich. Nie. Właśnie w Wędrowiczu było fajne to, że była świetna zabawa, były jajca, było wesoło. Był też patent podpatrzony chyba z Magica, że można było kartę jedną potargać, podrzucić do góry i tam upadły kawałki kart i demolowały stół. Kostka w tej grze miała ogromne znaczenie właśnie wprowadzając ten chaos, to zamieszanie i usuwając napinaczy z tej gry. Dlatego, że były komentarze w internecie od fanów karcianek, mówili: co to za pomysł, żeby używać kostki, losowość w grze karcianej? Nigdy w życiu. I oni sobie szli i nie przeszkadzali nam. Dzięki temu turnieje, które organizowaliśmy na żywo w Krakowie, w Warszawie i w innych miastach, to była po prostu świetna zabawa w knajpce, przy często piwku, było wesoło, gracze się lubili, no, poznawali, podawali sobie ręce, no, była mega integracja i to było naprawdę bardzo, bardzo fajne i tutaj naprawdę kostka w tej grze robiła duże zamieszanie. Nie ukrywam, że
że bardzo bym chciał i poważnie rozważam możliwość wydania nowej edycji tej karcianki. Do dziś żałuję i pluję sobie w brodę, że posłuchałem drukarza, który poradził nam, bo minusem niestety, taka karcianka ma jeden minus. Karty są nieco cieńsze niż standardowe karty w karciankach, tak jak Magic czy tych papier ma mniejszą gramaturę i przez to te karty, mimo że są fajnie lakierowane i są ładne w wyglądzie, soczyste kolory mają, to jednak papier jest taki trochę miękki, więc jeżeli byłby temat drugiej edycji, to na pewno warto by było wydać te karty nieco grubiej, natomiast mechanika jest prześliczna, uwielbiam ją i wielu graczy ją bardzo chwali i właśnie to, że była używana w nich kostka. Okej, dobrnęliśmy tym samym do końca pierwszej części naszej dzisiejszej rozmowy. Przeszedłeś, teraz już wspomnieliśmy o tym, że pracujesz w KOBI i przeszedłeś taką drogę od gier, od tworzenia gier, czyli z branży gier do branży gier i zabawek, do branży gier i zabawek, do klocków. Czy jest coś, co pomogło Ci zacząć pracę w klockach z swoich jakby poprzednich działalności? Czy wykorzystałeś jakieś swoje doświadczenia z gier właśnie teraz w Twojej obecnej pracy i co w ogóle robisz jako brand manager, bo to też myślę, że jest istotne. Znaczy, prawda jest taka, że ja się wychowałem na klockach Lego. Ja zbierałem namiętnie rycerzy i piratów i moim największym marzeniem z dzieciństwa, oprócz tego, żeby mieć zamek i być sobie kasztelanem na tym zamku i sobie rządzić nim, takim współczesnym kasztelanem, tak to nazwijmy, moim największym marzeniem z dzieciństwa było pracować w firmie Lego i zajmować się organizacją i budową wystaw, żeby mieć dostęp do wszystkich klocków. No wiecie, ja zaczynałem, jak ja byłem małym berbeciem, to klocki Lego kupowało się za $, w Peweksie, więc to były takie czasy. Później rzeczywiście, kiedy pojawiły się później klocki KOBI na polskim rynku, one dopiero zaczynały, te formy wtryskowe nie były tak jeszcze tak wysokiej jakości, ale ja już wtedy zbierałem klocki KOBI. Natomiast kiedy już stałem się starszym nastolatkiem, dorosłym, zacząłem grać w planszówki i RPG, klocki odeszły w niepamięć. Po drodze było dużo bitewniaków. Ja namiętnie grałem w gry bitewne, również z kostkami, takim jak Warzone choćby, czy wiele innych bitewniaków, Warhammer Fantasy Battle, Warhammer 40 000 i to jako pasjonat. I dzięki temu właśnie zostałem redaktorem naczelnym i założyłem serwis internetowy Valkyria Network, fantastyka, pojawiły się gry komputerowe, gry wideo, my organizowaliśmy turnieje, pokazy prasowe, więc powstała też agencja taka eventowa i to wszystko się rozwijało do czasu, jak przyszedł kryzys i branża gier wideo w ogóle i sprzętu komputerowego trochę padła i stała się bieda i wtedy właśnie, to był rok 2011, dostałem propozycję pracy w firmie CD Projekt. Firma dystrybucyjna, nie Czerwony, to wciąż była jakby ta sama firma, ale podzielona na dwie części. Czerwony, CD Projekt Red, zajmował się tworzeniem Wiedźmina, a niebieski, CD Projekt Blue, później był tak nazywany, ale to po prostu był CD Projekt Niebieski, zajmował się dystrybucją i między innymi firma CD Projekt została dystrybutorem gry karcianej Magic the Gathering i gier planszowych wydawanych przez Hasbro, ale tych zaawansowanych gier planszowych, czyli nie Monopoly, tylko na przykład Axis and Allies, czyli tych takich zaawansowanych, trudniejszych gier, nie tych takich marketowych, popularnych. No a ponieważ ja siedziałem w tej branży, znałem ten temat, współpracowałem przez wiele lat z CD Projektem właśnie organizując imprezy czy pokazy prasowe gier komputerowych, dostałem propozycję pracy jako kategory menadżer, żeby stworzyć w ogóle dział hobby, czyli właśnie dział odpowiedzialny za gry planszowe, gry karciane i oprócz tego, że zajmowaliśmy się dystrybucją tych gier, czyli dostarczaniem ich do sklepów hobbystycznych w całej Polsce i nie tylko Polsce, bo też Europie, my też wydawaliśmy gry
między innymi na przykład gry planszowe. I tak to się fajnie kręciło. Bardzo mile wspominam te prace. Świetnych ludzi poznałem, wiele się nauczyłem. Natomiast po 4 latach nadeszła taka przykra sprawa. Okazało się, że mam raka. Zdiagnozowano mi nowotwór nad prawym udem w mięśniu, więc jakby sprawa o tyle prosta, że łatwo się było lekarzom do tego dobrać, więc ja musiałem po prostu zrezygnować z pracy ze względu na to, że musiałem po prostu podjąć leczenie. Niestety to się dosyć wznawiało, 3 razy byłem operowany, więc jakby przez długi okres czasu, przez ponad rok jakby odszedłem z branży, leczyłem się. Na szczęście skończyło się wszystko dobrze, wznawiało się to kilka razy byłem operowany, ostatecznie jestem całkowicie zdrowy i jakby po tym okresie czasu znowu wróciłem do organizowania imprez jako niezależny organizator. Dostałem propozycję pracy w Cenedze, a konkretnie w sklepie internetowym Move.pl, który zajmował się dystrybucją gier planszowych wtedy właśnie. I tam też długi czas pracowałem, zajmowałem się właśnie planszówkami, RPG-ami, gadżetami, aż wróciłem do organizacji imprez, organizowałem duże, fajne imprezy, głównie zacząłem się bawić w imprezy związane z grami komputerowymi, planszowymi, figurkowymi, związanymi z historią. To był wtedy fajny moment, dużo gier wideo poświęconych II wojnie światowej i bardzo brakowało mi tam czegoś takiego dla tej średniej młodzieży i dzieci. I uznałem, że warto skontaktować się z firmą Kobi, z polskim producentem klocków konstrukcyjnych, który wydawał serię Kolekcja Historyczna z samolotami, czołgami, samochodami, okrętami, między innymi z okresu II wojny światowej, z klocków. Ja firmę Kobi bardzo dobrze znałem, miałem kilka modeli, ale nie byłem jakimś jeszcze wielkim kolekcjonerem wtedy. No i nawiązałem tę współpracę i zaczęliśmy organizować takie fajne, duże imprezy, między innymi w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie i te imprezy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. No, przychodzili gracze po to, żeby pograć w gry komputerowe. Dzięki temu zainteresowali się klockami Kobi. Z drugiej strony przychodziły dzieciaki na przykład i poznawały jakieś gry planszowe, czy karciane, czy właśnie bitewniaki figurkowe, Flames of War na przykład, z II wojny światowej. No i te imprezy szły tak fajnie, że firma Kobi zaproponowała mi, żebym dołączył do zespołu jako brand manager odpowiedzialny właśnie za klocki. A że ja jestem świrem, ja to lubię. Ja to lubię. Lubię historię, kręci mnie to, więc oczywiście się zgodziłem i to było 6 lat temu. Dokładnie w lutym 2024 roku obchodzę 6-lecie pracy w Kobi i tak się zaczęła moja przygoda w Kobi i jest super. Rzeczywiście przez te 6 lat firma Kobi bardzo fajnie się rozwija. Ja skupiałem się w Kobi na budowaniu społeczności fanów klocków konstrukcyjnych. Ale to jeszcze tylko Ci przerwę. A to jest to, co właśnie robisz? To czy tym się zajmuje brand manager, czy to jest jakieś takie szersze? Zajmuję się wszystkim, natomiast jakby podstawowe zadania, którymi się zajmuję, to zarządzaniem działem marketingu klockowego, bo ja nie zajmuję się zabawkami od Kobi, zajmuję się klockami. Ale nie projektujesz klocków, więc zajmujesz się już gotowymi. I tu niespodzianka. To znaczy, ja zajmuję się marketingiem klocków konstrukcyjnych Kobi, ale również ze względu na to, że jestem pasjonatem klocków, że sam buduję własne konstrukcje, że jestem w tym dobry i znam się po prostu na tym, bardzo mocno współpracuję z działem projektowym, który mamy w naszej fabryce w zakładzie produkcyjnym w Mielcu. Współpracuję na wielu płaszczyznach, to znaczy zarówno pod względem propozycji na przykład tego, jak zaprojektować dany model, w jakiej skali, w jakim malowaniu, czy ja często projektuję figurki, czyli jak mają wyglądać figurki. Grafik je rysuje, czy graficzka, a ja często je produkuję, znaczy projektuję, to też podobnie jak mój zespół. Więc tym się zajmuję. Zajmuję się mediami społecznościowymi, tworzę kanał na YouTubie,
gdzie streamuję o klockach, więc organizuję imprezy, trochę też zajmuję się sprzedażą, więc tak naprawdę zajmuję się w Kobi wieloma rzeczami, ale najważniejszą rzeczą, i no tak nieskromnie powiem, że moim sukcesem w Kobi jest stworzenie mediów społecznościowych i społeczności fanów Kobi. Bo kiedy ja zaczynałem w Kobi, Kobi już było mocne na całym świecie, dystrybuowało na cały świat, miało fajną kolekcję historyczną, ale w mediach społecznościowych Kobi było totalną nogą. Był Facebook, był Instagram, był YouTube, ale na YouTubie to były wrzucane reklamy, znaczy publikowane były reklamy, a na Facebooku czasem jakieś tam posty i podobnie na Instagramie. I tyle. Ja wychowałem się na społeczności, ja jeździłem na konwenty miłośników fantastyki i wiem o tym, że nie ma nic lepszego niż społeczność. Jeżeli produkujecie kostki, wydajecie RPG, jesteście wydawcą książek, możecie walić miliony złotych w reklamę i to często pójdzie po prostu w psu na buty. Społeczność fanów robi fenomenalną robotę. Fani robią fenomenalną robotę i bardzo się cieszę, że w Kobi udało się zbudować taką społeczność fanów i co więcej, od tego momentu, kiedy ja przyszedłem do Kobi, bardzo mocno walczyłem o to, żeby nie traktować klocków konstrukcyjnych jako zabawki dla dzieci. Bo to już nie te czasy, kiedy klocki są tylko dla dzieci do zabawy i kostki 10-ścienne, 20-ścienne są tylko do rzucania tam w Chińczyku bardziej zaawansowanych. To nie te czasy. A myślisz, że no, to też było jedno z moich kolejnych gdzieś tam pytań, to od razu do niego nawiążę. Myślisz, że Kobi się w jakiś sposób przyczyniło do takiego postrzegania klocków jako niezabawka? To znaczy oczywiście, a jeżeli tak, to w jaki? Tak. Od wielu lat wydajemy coraz więcej zestawów w Kobi, które są dedykowane dorosłym fanom historii, militariów i tym nastoletnim, tak? To nie są zestawy dla dzieci. Przykładowo ogromne okręty składające się z dwóch, często 3000 elementów. One kosztują często około 800-900 zł, czyli to jest spory wydatek. My zaczęliśmy wprowadzać coraz więcej zestawów zaawansowanych, skomplikowanych. Kobi zrezygnowało w zasadzie całkowicie z naklejek na rzecz trwałych nadruków na klockach. I o ile inne firmy mówią, no, my robimy naklejki, bo dzięki temu klocki są bardziej uniwersalne. Oczywiście bzdura, bo naklejki są po prostu tańsze niż trwałe, porządne nadruki. Kobi robi nadruki wielokolorowe. Kobi wprowadza technologie, których nie używają inni na rynku, na przykład dwukolorowy wtrysk klocków. Czyli na przykład kokpit samolotu jest monolitem. To jest jeden klocek, który jest przeźroczysty, ale jest wtryśnięty, też ta kratownica jest z innego koloru. To nie jest malowane, to jest inny wtryśnięty kolor. Czy karabin na przykład wtryskiwany z dwóch kolorów. To są rzeczy, na które zwracają uwagę wyłącznie dorośli i nastoletni, ale ci doświadczeni. Dlatego ja lubię używać słowa dojrzali. Pasjonaci i fani. Masz takie poczucie, że cały rynek klocków idzie w kierunku bycia bardziej rzeczą dla kolekcjonerów, dla dorosłych, nie tylko jeżeli chodzi o Kobi, ale tak generalnie? Bo mi się tak wydaje, ale chciałbym od kogoś z branży usłyszeć, jak to wygląda. Trochę tak, ale moim zdaniem są dwa powody tego. Po pierwsze, dzieci nie chcą bawić się zabawkami dla dzieci. Dzieci mówią, to jest dziecinne, to jest dla przedszkolaków, tak dzieci mówią. Dzieci chcą się bawić zabawkami dla dorosłych, to znaczy zabawkami, którym bawią się dorośli. To jest pierwsze primo. Dzieci teraz są bardziej rozeznane w temacie. To trochę nie najlepiej brzmi, ale grają w gry wideo, oglądają w internecie, YouTube'a, googlają. Dzieci nie chcą się bawić czołgiem z klocków. One się chcą bawić Shermanem w tym konkretnym malowaniu, tak?
one dzięki grom wideo rozpoznają bez problemu czołg tygrys. Chcą się bawić tygrysem, chcą mieć w kolekcji tygrysa. Chcą sobie zbudować taką kolekcję, jak ma wujek Artur za ścianą. Więc to jest pierwszy powód. Drugi powód, te klocki i wiele innych produktów, bo nie dotyczy to tylko klocków, stają się lepiej wyprodukowane, lepiej stworzone, bardziej dopracowane, też dlatego, że teraz jest taki trend, że nie kupuje się, coraz rzadziej kupuje się zabawki na chwilę, żeby się tym pobawić, a to się zaraz zepsuje i się wyrzuci. Nie. Coraz więcej osób myśli o ekologii. Nie chcą jednorazowych produktów. I poza tym, no skoro już wydałeś te tam parę złotych, bardziej o to dbasz, bardziej to wykorzystujesz. Poza tym, no, w przypadku Kobi my wydajemy bardzo wiele zestawów na licencjach, czy przy ważnych współpracach. Współpracujemy z placówkami muzealnymi, takimi jak Muzeum Wojska Polskiego, The Tank Museum w Bowington w Wielkiej Brytanii i wiele innych, gdzie wydajemy konkretne czołgi, samoloty, okręty, które można spotkać w danej placówce muzealnej, więc to ma ogromne znaczenie. Wydajemy też produkty licencyjne, choćby seria Company of Heroes na licencji bardzo popularnej gry wideo. Teraz ze względu na 80. rocznicę lądowania aliantów w Normandii, rok 2024 to właśnie taka rocznica, dostaliśmy oficjalną zgodę na wykorzystanie logotypu, takiego specjalnego logotypu rocznicowego, stąd wydajemy serię związaną z II wojną światową, z lądowaniem w Normandii. Więc krótko mówiąc, coraz więcej produktów jest nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych. Bo to jest też taki trend. To też pokazuje też telewizja często, że dorośli już nie mają problemu z tym, że grają w gry komputerowe, że grają na telefonie, że grają w planszówki, że grają w RPG, w grę wideo Wiedźmin, grę wideo Cyberpunk. Wszyscy grali. Wszyscy to znają. A grom RPG, tym grom wideo niedaleko od tych prawdziwych papierowych RPGów. Więc krótko mówiąc, coraz mniej jest zabawek dla dzieci, coraz wiele jest produktów wielopokoleniowych, tak? I coraz więcej klienci też zwracają uwagę na jakość, na to, gdzie to zostało wyprodukowane, przez kogo zostało wyprodukowane, jak dana marka, dana firma zachowuje się na rynku. No słuchajcie, ludzie, ja nie chcę tutaj jakby krytykować krajów azjatyckich, tak? Ale naprawdę wiele produktów za granicą produkowanych jest bez najmniejszego poszanowania ludzkiej godności, ekologii. Trzeba mieć na uwadze i coraz więcej osób ma na uwadze to, że chcą kupować produkty u lokalnych firm, firm z Polski, przynajmniej firm z Unii Europejskiej. Coraz więcej osób zwraca uwagę na to, jak dana firma, dana marka się zachowuje na świecie, na rynku. No, Kobi jako jedna z pierwszych firm w Polsce, nie boję się użyć tego określenia, zerwała wszelką współpracę z Rosją i Białorusią. Zaraz po ataku Rosji na Ukrainę ogłosiliśmy to oficjalnie, zrywamy z nimi wszelką współpracę. Kiedy wiemy, że ktoś po prostu robi bardzo, bardzo źle, koniec, nie ma dyskusji. Pewne tematy są czarno-białe. Chciałbym nawiązać do tego, co powiedziałeś przed chwilą, jak już tak mówiłeś o tych różnych licencjach, bo też wydaje mi się, że to też jest jakiś tam z tych elementów, które zachęcają starszych, którzy już wiedzą, czym te licencje są. Bo my też robimy ogólnie dużo licencji, to znaczy też mamy dużo współprac licencyjnych, też dużo produktów. I w jaki sposób firmy zewnętrzne podchodzą do Was, jak przychodzicie i mówicie: ej, mamy tu takie klocki i chcielibyśmy zrobić na licencji jakieś modele. Czy to jest zawsze bardzo pozytywny odbiór? Czy ten trend popularności klocków już tam trafił do tych na najwyższe szczebla? Czy czasami jesteście niezrozumiani, że tak się wyrażę?
No nie. To zazwyczaj to wygląda tak, że to do nas zgłaszają się licencjodawcy, Okej. właściciele praw. Zdarza się rzeczywiście tak, że to KOBI zgłasza się do kogoś, ale jakby ta kolejka fajnych pomysłów na nowe serie, nowe licencje jest naprawdę bardzo, bardzo długa. Przy czym KOBI to przede wszystkim kolekcja historyczna i przede wszystkim II wojna światowa. Z tego jesteśmy najbardziej znani i na świecie i to robimy najlepiej. Natomiast rzeczywiście tych licencji przybywa. Dotyczy to zarówno takich, nazwijmy to, licencji komercyjnych, takich jak na przykład współpraca z marką Impost, gdzie firma Impost zamówiła u nas po prostu zestawy dedykowane z paczkomatem, ze swoją ciężarówką na własne potrzeby marketingowe. Te zestawy można było wygrywać w konkursach. Można kupić. I można też kupić, ponieważ oni uruchomili sklep internetowy, w którym sprzedają te zestawy, natomiast my jako KOBI nie sprzedajemy tych zestawów, nie mamy ich w naszej ofercie. Natomiast zgłaszają się też licencjodawcy, czy my zgłaszamy się do licencjodawców na zasadzie takiej współpracy, tak jak było z marką World of Tanks, gdzie my wydawaliśmy zestawy oparte o licencję World of Tanks, gdzie był też kod w pudełku do gry wideo, ale World of Tanks też sprzedawało te zestawy, też wykorzystywało na działania marketingowe, więc to była taka współpraca. Więc tych jakby rodzajów współpracy jest bardzo wiele. Często jest tak, że to są współprace nie tyle komercyjne, co takie, chociaż to jest komercyjne, bo sprzedajemy te zestawy, ale na przykład tak jest z Tank Hunterem, czyli popularnym youtuberem, projektem Tank Hunter. To jest popularny kanał na YouTubie dotyczący historii pojazdów pancernych. Wydaliśmy zestaw z konkretnym czołgiem, który jest w Muzeum Broni Pancernej w Kłaninie, w którym są dostępne dwie figurki youtuberów, czyli Mateusza i Przemka, którzy prowadzą kanał Tank Hunter. To taka też właśnie fajna ciekawostka na polski rynek. Natomiast były takie przypadki, że na przykład dla niemieckiego muzeum wydaliśmy czołg z figurką wieloletniego pracownika tego muzeum, który przechodził na emeryturę i w ten sposób został jakby upamiętniony, że jest w tym czołgu jako mechanik tego czołgu i ten zestaw trafił normalnie do sprzedaży w naszej ofercie, w ofercie KOBI, jest sprzedawany w tym muzeum i też ten pracownik oczywiście otrzymał pierwszy święty. Mhm. A znaczy jak przebiega proces w ogóle kreacji nowych zestawów? Kto wymyśla, nie wiem, komu wpada, to jest twoja robota? W sensie komu wpada do głowy, zrobilibyśmy taki i zaczyna się od pomysłu i rozumiem później jest cała debata na ten temat, czy nie? Czy to jest jakoś tam jednoosobowo wszystko zatwierdzane i czy macie jakiś dalekosiężny plan na to, co się będzie pojawiać? I ostatnia już część tego pytania, czy będą się tam pojawiać jakieś, nie wiem, nie musisz powiedzieć konkretnie, ale jakieś takie rzeczy, nie wiem, bardziej związane z Twoimi innymi zainteresowaniami, jakimś fantazji, licencyjne, nielicencyjne? Od samego początku założycielem, właścicielem i prezesem firmy KOBI jest pan Robert Podleś, którego serdecznie pozdrawiam, panie prezesie. Pozdrawiam. I to on stworzył całą tą firmę. Zaczynał od puzli, później gry planszowe, później zabawki i teraz klocki, które są jakby głównym motorem napędowym KOBI. Pan prezes zawsze ma ostatnie słowo w temacie klocków. To on w ogromnej mierze decyduje, jaki jest plan wydawniczy, jak to będzie wyglądało. Pan prezes cały czas aktywnie kontroluje to wszystko, jest na bieżąco w całym procesie od samego początku do samego końca i to jest bardzo fajne. I to jest bardzo fajne, bo rzeczywiście on o to dba, on ma ogromne doświadczenie, to jest jego, tak? To on to stworzył, on to wymyślił i ma nad tym wielką pieczę. Ja mam przyjemność taką, że wiele razy miałem okazję zaproponować jakiś zestaw, jakąś serię. Na przykład? Ja byłem ogromnym orędownikiem serii kolejowej w KOBI.
Okej. Pociągi w skali 1 do 35. Ja byłem też wielkim zwolennikiem skali 1 do 35 i bardzo mocno walczyłem w ogóle w KOBI, żeby zacząć produkować zestawy w skali. Bo na początkach KOBI, mojej pracy w KOBI, te zestawy były w proporcjach pewnych, ale to była bardzo różna skala. Dzięki temu rozumiem, że one trochę się stały tak jak modele, to znaczy weszły trochę w te buty modeli do sklejania, czy jakichś takich właśnie bardziej kolekcjonerskich rzeczy. Tak? Dokładnie tak. Ja, no nie chwaląc się, to był mój pomysł i ja byłem orędownikiem wprowadzenia edycji limitowanych w KOBI, czyli specjalnych, wypasionych zestawów, których nie można normalnie, Jak Titanic, tak? na przykład, tylko one są sprzedawane tylko i wyłącznie w przedsprzedaży w sklepie internetowym KOBI i czasem tam w niektórych przypadkach w pewnych miejscach można takie zestawy kupić. One się różnią tym, że są bardziej wypasione, mają więcej figurek, więcej nadruków, specjalny papierowy certyfikat autentyczności podpisany odręcznie przez pana prezesa z indywidualnym numerem na tym certyfikacie, który jest zgodny z indywidualnym numerem wypalonym laserem na specjalnej tabliczce klocku dołączonym do tego zestawu. To był mój pomysł, oczywiście w nawiązaniu do serii limitowanych w grach wideo. I to za moich czasów właśnie do KOBI weszło, więc ja byłem takim orędownikiem właśnie tej kolekcjonowania, skali, no i tego, żeby nie traktować klocków jako zabawki dla dziecka. Ja nienawidzę i kopię wręcz i szarpię, jeżeli to jest w jakiejkolwiek komunikacji używane słowo zabawka. Klocki KOBI, zestawy KOBI nie są zabawką. To są modele konstrukcyjne. Natomiast, bo bardzo ważnym elementem jest też to, że bardzo mocno naciskałem na to, żeby rozwijać grę bitewną KOBI, czyli powstały zasady, nie ja jestem ich pomysłodawcą, bo jak przychodziłem do KOBI, miałem pomysł na swoją grę bitewną. Nie ukrywam, że tam dużym elementem, ważnym elementem miały być karty i kostki, karty kolekcjonerskie, o dziwo. No ale jak przyszedłem do KOBI, to akurat już kto inny, nasz pracownik ze Szwecji, stworzył takiego bitewniaka, więc ja go odziedziczyłem, ja go troszkę tam oszliwowałem, opracowałem i starałem się promować i promuję go cały czas. My gramy aktywnie w tego bitewniaka, są tam używane kostki sześciościenne, również od Q-Workshop, bo mam takie, i staram się propagować to, żeby klockowe modele KOBI były nie tylko zabawkami do zabawy, nie tylko modelami do kolekcjonowania i ekspozycji, ale też modelami właśnie do grania w grę bitewną i razem z figurkami, razem z tymi pojazdami, żeby można było grać w bitewniaka. Mam takie wielkie szczęście, że ja mieszkam nad KOBI Hobby Center, czyli takim sklepem firmowym KOBI w Warszawie przy ulicy Szaserów 105A i tam mamy wielkie diory klockowe i tam gramy właśnie w bitewniaka. W każdą sobotę o 12 są wielkie bitwy, tam uruchomiliśmy też ligę w bitewniaka, przychodzą fani KOBI z własnymi armiami i gramy po prostu w bitewniaka. Oczywiście nawiązując do gier bitewnych, które znałem od lat i uważam, że to jest fajne też takie narzędzie do tego, żeby promować KOBI, żeby zachęcać do zakupów większej ilości figurek, zestawów, ale żeby też po prostu te zestawy klockowe były czymś więcej niż tylko zestawami do oglądania. I tutaj gorąco namawiam graczy, żeby grali z użyciem kostek Q-Workshop. A dziękujemy bardzo. Ja również. A powiedz, bo już tutaj ruszyliśmy temat trochę kreacji, podejmowania decyzji, wymyślania zestawów. A jakbyś miał tak powiedzieć, wskazać na takie największe jedno wyzwanie w produkcji kostek, w produkcji klocków oczywiście,
Czy to będzie bardziej właśnie ten proces kreacji, to, że cały czas trzeba wymyślać nowe rzeczy, co przecież wcale nie musi być takie proste, bo no, pomysły nie są nieskończone, czy może bardziej kwestie produkcji, czy może konkurencji, nie wiem, jak to z Twojej perspektywy wygląda? Znaczy, moim zdaniem dla nas największym problemem jest to, że jest za dużo fajnych pomysłów do wydania. Znaczy, w serii II wojna światowa jest do wydania tyle modeli, że głowa mała. I to jest największy problem tak naprawdę. No dla mnie wielkim wyzwaniem i fajną przygodą była seria kolejowa w KOBI, dlatego że tak jak wspomniałem wcześniej, ja byłem wielkim orędownikiem tego, żeby zacząć wydawać lokomotywy, wagony, głównie z okresu II wojny światowej. Mam nadzieję, że w ofercie KOBI pojawią się później również inne lokomotywy i wagony z tej serii. Tutaj wielkie ukłony do Wiktora Środeckiego, który naszego pracownika i mojego współpracownika z działu marketingu, który bardzo, bardzo mocno tutaj pracował przy tej serii. On jest wybitnym specjalistą w dziedzinie kolejowej. Mówię to z całą stanowczością, pomimo że w tym roku dopiero będzie miał maturę. I nie dlatego, że od 10 lat próbuje ją zdać, tylko dlatego, że ma dopiero 18 lat, a jednak ma ogromną wiedzę o kolei. I to był dla mnie wielka przygoda w KOBI, wielki sukces, że udało się nam tę serię przede wszystkim jakby namówić pana prezesa, zarząd na wydanie serii kolejowej, bo to nie są tanie zestawy, ale no to jest totalny sztos. Tu pozdrowienia dla Damiana, naszego głównego projektanta, który zrobił arcydzieło klockowe. Arcydzieło klockowe, lokomotywy BR-52 z klocków KOBI w skali 1:35. Słuchajcie, to jest majstersztyk, to jest świetna zabawa konstrukcyjna, to jest po prostu genialne, tam jest mechanizm. Jeżeli ta lokomotywa, tutaj zresztą za mną stoi, tych lokomotyw wydaliśmy kilka różnych wersji, natomiast jeżeli się popycha, to tam cały ten układ jezdny działa, to wszystko jest z klocków, więc i to była wielka przygoda, wielkie wyzwanie i fajnie, że udało się to na rynek wprowadzić i tutaj wielu fanów bardzo, bardzo tę serię chwali, więc mam przyjemność ogromnego wpływu na wiele tych zestawów. W zasadzie mam też przyjemność tego, że mogę jakieś zestawy proponować. Często bardzo mocno jakby działam przy projektowaniu, natomiast nie buduję sam w fabryce, w dziale projektowym, ale buduję sam w domu wraz między innymi z Łukaszem Kowalczykiem i wieloma innymi fanami KOBI i pracownikami i współpracownikami. Zbudowaliśmy ogromną wystawę w Twierdzy Modlin pod Warszawą, no, około 1200 m2 ogromnych historycznych dioram. Pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, potężny Reichstag z klocków KOBI, plaża Omaha, Monte Cassino, to wszystko z klocków konstrukcyjnych KOBI. Miesiące poświęcone na budowę, ale świetna zabawa i to takie moje opus magnum z klocków. A masz jakiś taki swój ulubiony zestaw? Oj, mam wiele zestawów, które bardzo lubię. Top 3. Mój ulubiony to zdecydowanie niemiecka lokomotywa BR-52 z II wojny światowej z klocków KOBI. To jest... Kocham ten zestaw, to jest arcydzieło klockowe. Drugi zestaw, mój ukochany, to Sherman z skali 1:35 z KOBI, uwielbiam go. A trzeci to zestaw, który mogę ogłosić, bo będę go ogłaszał oficjalnie za 2 godziny na streamie, ale to się wydarzy, zanim ten materiał zostanie opublikowany, więc już mogę oficjalnie powiedzieć, to jest licencyjny model Jeepa Willisa z okresu II wojny światowej, amerykańskiego Jeepa Willisa w skali 1:12. To jest taka krowa wielka, przepiękny, prześliczny model, arcydzieło klockowe wykonane przez Damiana, przez naszego głównego projektanta, model licencyjny przy współpracy z firmą Jeep. Moje marzenie, słuchajcie, dokładnie miesiąc temu zrobiłem prawo jazdy w końcu, tylko i wyłącznie dlatego broniłem się przed rękami i nogami, ponieważ prezes firmy KOBI kupił
oryginalnego, prawdziwego Willisa z okresu II wojny światowej, zabytkowego po generalnym remoncie. Super. I powiedział, że, bo jestem też pasjonatą rekonstrukcji historycznej, mam masę mundurów, mam własną grupę rekonstrukcyjną, która odtwarza amerykańskich spadochroniarzy z okresu II wojny światowej, mam mundury, mam repliki broni i zawsze mi się marzył Willis. I prezes powiedział, że nie dostanę kluczyków, nie będzie mi wolno jeździć tym Willisem, nawet na inscenizacjach historycznych, dopóki nie zrobię prawa jazdy, więc musiałem zrobić prawo jazdy. Bardzo, bardzo dobry powód i motywacja, wydaje mi się. Tak, więc ten trzeci zestaw to właśnie Willis. A powiedz mi, a tak już w kontekście całej firmy, co najbardziej spotkało się z najlepszym przyjęciem klientów, fanów i jakie takie najbardziej popularne zestawy? Długo by wymieniać. No, top 3, trzymajmy się, już będziemy ku końcu. Znaczy, zdecydowanie najbardziej popularne są niemieckie czołgi z okresu II wojny światowej. Niemieckie czołgi, później długo. Czyli Pantery i te wszystkie MK4 i to... Największym hitem chyba był klockowy Maus, niemiecki Maus z II wojny światowej. Wielkim hitem, ogromnym hitem był Titanic, ale ten mały Titanic w skali mniejszej, bo wydaliśmy kilka różnych Titanica. To był wielki, taki mega hit sprzedażowy. Ogromnym hitem był Czerwony Baron, samolot płatowy z I wojny światowej. Natomiast chyba największym hitem w historii Kobi, jeśli dobrze pamiętam, to był niebieski Trabant w skali 1:35, czyli taki mały resorak taki z klocków Kobi. Sprzedał się w kosmicznym nakładzie, był kaczylion razy doprodukowywany. To absolutny hit w Niemczech, ale też sprzedawał się świetnie na całym świecie. Z takich dużych zestawów to Bismarck, okręt Bismarck w skali 1:300, to też wielki hit w Kobi, więc tych hitów to tak naprawdę nie brakuje. Dobrze, to będziemy zbliżali się do końca naszego dzisiejszego wywiadu, już i tak trochę nam to wszystko zajęło. Ostatnie pytanie moje dla Ciebie na zakończenie naszej rozmowy. Tak samo jak my tutaj w Q-Workshopie, Wy w Kobi też produkujecie w Polsce i mam takie pytanie patriotyczne. Czy masz takie poczucie, że to w jakiś sposób wpływa na sprzedaż? Czy chwalicie się? Czy jest to element Waszej, nie wiem, marketingowej strategii? Czy po prostu bardziej kwestie logistyczne i tutaj nic więcej nie ma się co doszukiwać? Tak. Cała produkcja Kobi jest w naszym własnym zakładzie produkcyjnym w Mielcu na Podkarpaciu i tam wszystkie klocki Kobi są produkowane. My bardzo mocno o tym informujemy, że to są polskie klocki produkowane na terenie Unii Europejskiej. Dosyć mocno zwracamy na to uwagę, dlatego że ogromna większość klientów, nie tylko w Polsce, a na całym świecie, zwraca uwagę na to, gdzie coś jest produkowane. W Polsce rzeczywiście coraz więcej klientów chce kupować polskie produkty, produkowane w Polsce przez polskie firmy. I chwała im za to i gorąco do tego zachęcam. Dawajmy pracę w Polsce, tak? Wydawajmy te pieniądze w ten sposób, żeby one po prostu zostawały w Polsce, a nie wypływały gdzieś daleko. W Stanach Zjednoczonych na przykład rzeczywiście bardzo zwracają uwagę na to, że jeżeli coś jest wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej, to oni to traktują tak. To jest certyfikowane, to jest fajne, to jest taki produkt premium, a nie tanie badziewie tam z zagranicy, tak, innej niż Europa. Więc tak, dużo osób na to zwraca uwagę, coraz więcej osób na to zwraca uwagę i bardzo się z tego powodu cieszę, bo rzeczywiście my też bardzo dbamy o jakość, mamy wszystkie niezbędne certyfikaty, ale to też po prostu media społecznościowe też bardzo szybko to badziewie wypływa po prostu. No, i już. Więc trzeba pamiętać, że Kobi od ponad 30 lat produkuje klocki
sama firma jest dużo starsza, natomiast od ponad 30 lat produkuje klocki. Oczywiście te pierwsze formy wtryskowe to był zupełnie inny świat. Niektórzy z klientów mogą pamiętać te stare zestawy z małej armii, gdzie rzeczywiście można było zbudować czołg na przykład jakiś tam pojazd i wystarczyło na niego popatrzeć, żeby się rozpadł, rozsypał, bo to były inne czasy, inne maszyny. Teraz produkujemy w Kobi na super nowoczesnych maszynach, jakość jest fenomenalna, mamy bardzo dobry surowiec, który posiada wszystkie niezbędne certyfikaty. W przeciwieństwie do konkurencji stosujemy głównie trwałe nadruki, a nie naklejki. U nas klocki w kolorze czekoladowym się nie kruszą. No i nie produkujemy w Azji. Więc znaczy ja nie mam nic przeciwko tym, co produkują w Azji, ale produkujemy w Polsce. Wszystkie klocki są produkowane w Polsce. Mhm. Dobrze. Bardzo Ci dziękuję. To była długa i mam nadzieję ciekawa dla wszystkich, którzy nas będą oglądać rozmowa. Dowiedzieliśmy się o klockach, o RPG-ach, także jestem bardzo usatysfakcjonowany. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście zapraszam do subskrypcji, do obserwowania, do lajkowania i to zarówno nas, Q-Workshopu, jak i Kobi, bo też mają swoje media prężnie tam działające, także jak najbardziej zachęcam i linki znajdziecie sobie wszystkie u nas w opisie. A mi pozostaje życzyć powodzenia w dalszej działalności, wielu udanych setów, wielu zestawów, no i spełnienia się w pracy i w całej reszcie aspektów życiowych, że tak się wyrażę. Bardzo mi byłoby miło, bardzo dziękuję. Także dzięki wielkie i widzimy się z Wami następnym razem. Bądźcie z nami, kolejne wywiady nadchodzą. Trzymajcie się, cześć! Do zobaczenia, cześć.